Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj dla odmiany zajmiemy się recenzją i to recenzją w sumie nie byle jaką, bo recenzją najnowszej gry ze stajni Nintendo, czyli Super Mario RPG. Grę w celu recenzji otrzymałem właśnie od firmy Nintendo i za jej udostępnienie chciałbym jej serdecznie podziękować. Powiecie, no ale dobra Godlike, no wszystko fajnie, no ale co to w ogóle jest za gra? No już pierwszy z odpowiedzią, drodzy widzowie, Super Mario RPG to jest, jak sama nazwa wskazuje, gra typu RPG. Nie jest to akurat nowy, oryginalny projekt. Jest to bowiem remake starej gry wydanej w 1996 roku właśnie pod tą samą nazwą na ówczesną platformę Super Nintendo. Wtedy to okrzyknięto ją produkcją genialną i przez lata ona zyskała takie naprawdę duże grono graczy oraz także status produkcji kultowej. Pytanie, czy jej remake dostępny tylko na Nintendo Switcha jest równie dobry? Sprawdźmy. Zacznijmy więc tradycyjnie od objaśnienia, o co tutaj w ogóle chodzi. Jak już sobie powiedzieliśmy, jest to gra RPG, natomiast to nie jest taka zwykła właśnie zachodnia gra RPG jak na przykład Dragon Age, czy też bliski mojemu sercu Technomancer. Super Mario RPG to jest gra typu JRPG, czyli takiego specjalnego japońskiego rodzaju. Jeżeli graliście w jakieś starsze gry z serii Final Fantasy, no to błyskawicznie w Super Mario RPG właśnie poczujecie się jak w domu, bo ta gra była właśnie próbą dostosowania tej formuły Final Fantasy do realiów Mario. Jest to więc tytuł znacząco odmienny od właśnie pozostałych gier z Mario w tytule, bo tutaj walkę mamy tak jak w starszych tytułach Final Fantasy, czyli w systemie turowym. Oprócz tego, tak jak w każdym rasowym RPG możemy oczywiście kupować przedmioty, levelować naszych bohaterów i naturalnie otwierać skrzynki ze skarbami. Twórcy jednak dbają przy tym, żeby to ciągle było Mario, więc znajdziemy tutaj naprawdę mnóstwo odniesień do samego wąsatego hydraulika, jak i postaci z tego uniwersum, a to jest wszystko w takim unikalnym dla marki RPGowym sosie. Rozbijmy więc ten tytuł na czynniki pierwsze. Naszymi głównymi zadaniami w grze będą więc walka z przeciwnikami, eksploracja lokacji oraz wykonywanie zadań. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Jako że fabuły w tym tytule to jest w sumie naprawdę niewiele, no to walka z eksploracją stanowią tutaj właśnie absolutną podstawę gry. Nawet podstawę gry można jednak spieprzyć, co pięknie też pokazał Starfield, więc pytanie, jak wypada walka w Super Mario RPG? Naprawdę nieźle. Zacznijmy od tego, że w tej grze po prostu walczy się fajnie. Do dyspozycji mamy kilku bohaterów jak właśnie Mario czy też księżniczkę Peach i co najważniejsze, każdą z tych postaci walczy się odmiennie i mają one też różnorodne umiejętności. Do tego rodzajów przeciwników czy tam bossów jest w tej grze naprawdę dużo i każdego z nich pokonamy nieco innym sposobem. Taki prosty przykład. Jeden z typów przeciwnika może mieć właśnie wysoką odporność na samą magię i wtedy znakomitym pomysłem będzie podmiana postaci w naszym teamie na takie walące z buta, a innym razem może się okazać, że nasz przeciwnik jest akurat wrażliwy na elektryczność i zamiast go układać wielokrotnie pięściami, co w sumie niewiele by dawało, możemy wziąć go na strzała piorunem od naszej postaci magicznej. Co ważne, te postacie można zmieniać między sobą w czasie samej walki. Nie ma więc tutaj jakichś żadnych ograniczeń, więc możemy eksperymentować, możemy podmieniać wszystko na bieżąco i to jest naprawdę fajne. Takie właśnie próbowanie i badanie słabych punktów przeciwników w tej grze jest zrealizowane naprawdę fajnie. Sprawia, że pomimo swojej turowości, która też nie każdemu będzie pasować, to ta walka jest w tej grze całkiem ciekawa. I do tego może was tutaj teraz zaskoczę, ta turowa walka w tej grze jest tutaj, uwaga, dynamiczna. Powiecie, no Godlike, powaliło cię? Jak walka turowa może być dynamiczna? Ano widzowie, przede wszystkim dlatego jest dynamiczna, że nie jest tutaj po prostu taka typowa turowa walka, w której naciskamy jakiś przycisk i tutaj wszystko dzieje się automatycznie. Tutaj tak nie jest, tutaj deweloperzy dorzucili coś ekstra. Przy wykonywaniu ataków czy też przy obronie mamy możliwość nabicia rodzaju takiego specjalnego bonusu, jeżeli w odpowiednim momencie wciśniemy przycisk. I teraz powiecie, że pewnie to jest łatwe jak jasna cholera, no bo ta gra ma PEGI 7, no to jest przecież również dla dzieci. I nie. Trafienie z wciśnięciem tego przycisku w to okienko czasowe jest naprawdę trudne i nawet mnie często to nie wychodziło. Do tego właśnie każdy czar i każda broń, jaką na siebie założymy, to okienko czasowe ma wyregulowane w innym miejscu, więc wciąż musimy się w czasie gry uczyć na nowo i mieć się na baczności. Jeżeli nam się uda trafić właśnie w to okienko czasowe, to zyskujemy dodatkowe bonusy, jak na przykład mocniejszy atak, a w przypadku perfekcyjnego trafienia uszkodzimy także jednostki stojące naokoło. I w dokładnie taki sam sposób działa także obrona. Jeżeli nasz przeciwnik atakuje i my w odpowiednim momencie podczas ataków naciśniemy przycisk, to nasze obrażenia albo się zmniejszą, albo wręcz całkowicie ten atak zablokujemy, co jest cholernie przydatne i równie niełatwe do wykonania jak w przypadku ataku. I do tego dochodzi jeszcze rzecz, która w sumie wydawałoby się jest trywialna,
a więc sama prędkość rozgrywania walk. W tych starszych Final Fantasy, czy tam na ogół jakichś starszych grach turowych, no to gracze często narzekali, że te walki po prostu cholernie się dłużą. Wiecie, no jak gra ma walkę w czasie rzeczywistym, no to tak się tego nie odczuwa, nawet jak jest więcej przeciwników. Natomiast jak gra jest turowa i ma dużo przeciwników, no to może po prostu szybko zacząć nużyć. Na szczęście deweloperzy w tym tytule o tych bolączkach bardzo dobrze wiedzieli i te walki są naprawdę szybkie i nie są upstrzone niepotrzebnie wydłużonymi animacjami. Już na samym początku gry, jak zobaczycie właśnie w jaki sposób tutaj się walczy, jakie to wszystko jest szybkie, no to tempo tej rozgrywki może was na początku zaskoczyć, no bo te postacie atakują i ruszają się, jakby były tak właśnie przyspieszone. Natomiast po 10, po 20, po 30 walce bardzo szybko właśnie docenicie, że tak właśnie jest. Dzięki temu te walki nie są nudne, nie są żmudne nawet w późniejszej fazie gry, co z pewnością należy docenić. Z późniejszą fazą gry w sumie jest inny problem, no ale o tym powiemy sobie jeszcze później. To, co was natomiast może zaskoczyć w samej walce, to jest sam schemat rozwoju postaci. Pewnie jako, że to jest gra RPG, no to oczekiwaliście jakiegoś drzewka skilli albo rozdawania jakichś samych punktów postaci, natomiast tutaj nie. Tutaj w tej grze skille się po prostu odblokowuje przechodząc na kolejne levele, a jak już kolejny level wbijemy, no to nie rozdajemy tutaj żadnych statystyk, one się rozdają automatycznie, tylko wybieramy sobie taki niewielki bonus do ataku fizycznego, do ataku magicznego, bądź też do ilości zdrowia naszego bohatera. No i to tyle. Natomiast czy jest to zbytnie uproszczenie? Trochę tak i trochę nie. I już tłumaczę, o co mi tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o same umiejętności, to tak, to tutaj moim zdaniem jest zbyt prosto. Dobrze byłoby mieć chociaż na postać do wyboru jakieś ze 2 warianty danego skilla. Nie zawsze w tej grze właśnie korzystałem ze wszystkich skilli, czasem te mniej według mnie użyteczne ja bym sobie na coś innego zamienił. Niestety takiej możliwości nie ma i chociaż znakomita większość skilli w tej grze jest w sumie całkiem dobrze zbalansowana i one są całkiem przydatne, no to nadal niektóre by się zechciało zamienić, a takiej możliwości nie ma i to jest niewątpliwie moim zdaniem minus. Natomiast co do rozwoju bohatera, to tutaj właśnie ta prostota i ta niemożność swobodnego rozdawania statystyk niektórych może zaboleć, natomiast moim zdaniem to rozwiązanie do tej gry po prostu pasuje. Pamiętajcie dalej, że to jest gra PEGI 7, czyli to jest gra również skierowana do młodzieży. Więc tutaj zbytnie skomplikowanie rozgrywki tej rozgrywce by po prostu zaszkodziło. Poza tym do takich systemów swobodnego rozdawania właśnie punktów umiejętności w innych grach ja też mam zastrzeżenia. Zobaczcie tutaj w Super Mario RPG jak każda postać awansuje, no to te punkty jej się automatycznie rozdają zgodnie właśnie z jej klasą. Czyli na przykład taka księżniczka Peach, która jest w zasadzie takim supportem, ona głównie właśnie healuje, czyli leczy naszych podopiecznych, no to ona będzie po awansie coraz lepsza w leczeniu. Natomiast taki Bowser, który jest takim brutalem, on będzie miał coraz większą parę i coraz więcej HP. Jeżeli teraz do tego byśmy wprowadzili właśnie taki swobodny rozwój postaci, no to praktycznie z każdej postaci dałoby się zrobić każdą klasę, czyli na przykład z tego Bowsera dałoby się też zrobić healera, tak? Natomiast zauważcie, że on nadal większość swoich umiejętności miałby właśnie pod obrażenia fizyczne, czyli robiąc takie coś, byśmy praktycznie tą postać zepsuli. Obecny system dzięki temu, że jest właśnie taki prosty i te klasy są na stałe przypisane, to pozwala takich sytuacji uniknąć i zamiast właśnie potem rwać sobie włosy z głowy przy rozdawaniu punktów, możemy się skupić na efektywniejszym wykorzystaniu naszych postaci w walce. Moim zdaniem to jest rozwiązanie dla tej gry optymalne. Do tego dochodzi mnóstwo różnorodnych bossów, którzy są naprawdę ciekawi, a podczas walk nawet ze zwykłymi jakimiś mobami spotkamy także nierzadko takie specjalne ich warianty, które to, uwierzcie mi, mają dużo mocniejsze walnięcie od tych zwykłych i na nie będziecie musieli uważać. Wisienką na tej torcie walki pozostają takie statusy jak na przykład strach, które w walce są naprawdę użyteczne, a jeżeli odkryjecie podatność jakiegoś bossa na właśnie jeden z tych statusów, no to z tym bossem pójdzie wam po prostu dużo łatwiej. Ogólnie rzecz biorąc, walka w tej grze jest ciekawa, jest różnorodna i co jest też zaskakujące, jest także całkiem dynamiczna, a to w grze turowej zasługuje na jak najbardziej na uznanie. I o ile walka w tej grze jest genialna, no to z eksploracją niestety już nie jest tak wesoło. Zacznijmy może od samych projektów lokacji. Te projekty są po prostu świetne, one są niezwykle klimatyczne, te wszystkie lokacje są cholernie różnorodne. Mamy bagna, mamy tropikalne lasy, mamy takie śmieszne latające miasta na latających chmurkach i mamy też lokacje pod wodą. No pomysłów na te mapy widać tutaj twórcom nie brakowało, są one szokująco oryginalne, szokująco pomysłowe i to z pewnością zasługuje na uznanie. Problem w tej materii jest jednak z czymś innym. Otóż mapy w tej grze to tak naprawdę nie jest taka jedna duża lokacja, tylko to jest taki zbiór bardzo wielu połączonych ze sobą mini lokacji.
Są to takie niewielkie mapki połączone ze sobą i mające też naprawdę szybkie loadingi, także z tym przechodzeniem pomiędzy nimi nie ma akurat problemu. I sprawdziłem jeszcze dla pewności w internecie i w oryginale też właśnie tak było, że były takie mini lokacje połączone ze sobą i deweloperzy zdecydowali się właśnie taki projekt tych mini lokacji zostawić i okej, mi się wydaje, że nic w tym złego, natomiast takich lokacji na mapie potrafi być nawet kilkadziesiąt, przy czym one potrafią być do siebie łudząco podobne, a deweloperzy nie zapewnili nam tutaj żadnej minimapki, która by chociaż mniej więcej wskazywała, gdzie my jesteśmy. Więc tutaj jest problem z nawigacją i czasami jest naprawdę łatwo się zgubić, a to nie jest jedyny problem. Sporo tych właśnie mini lokacji zostało zaprojektowanych też w taki sposób, że do jakiejś tam będziemy musieli się co jakiś czas wrócić z jakimś przedmiotem, czyli na przykład kluczem, żeby dostać się do jakiegoś sekretu. Niestety jak się teleportujemy z mapy, to nie możemy teleportować się do tej właśnie konkretnej mini lokacji, tylko wrzucając na start całej mapki. I przy wspomnianych już problemach z nawigacją można nie dość, że się łatwo właśnie zgubić, to jeszcze trzeba dokładnie pamiętać, gdzie co jest, ile razy skręcić w lewo, ile razy w prawo, co jest nie tylko wkurzające, ale powiem po prostu wprost, wieje cholernie takim przestarzałym sandałem, a tu akurat można było przy okazji remake'u poprawić. Poza tym same mapy niby tam mają jakieś sekrety, natomiast w dużej mierze są to sekrety mało ciekawe. Niejednokrotnie się zdarzało, że właśnie eksplorowałem całe mapki, żeby znaleźć wszystkie sekrety, natomiast finalnie byłem nimi zawiedziony, bo znalazłem po prostu jakieś mało użyteczne śmieci, których i tak już miałem pełno skrzynce. To właśnie do eksploracji zniechęca na tyle skutecznie, że pod koniec gry będziecie po prostu łapali się na olewaniu tych skrzynek czy sekretów i w sumie całkiem słusznie, bo tam po prostu niewiele jest ciekawego. Mapy czasem wypełnione są też takimi sekcjami platformowymi, natomiast one też mają swoje problemy, bo w grze jest taki dość specyficzny kąt ustawienia naszej kamery i patrząc na naszą postać z ukosu po prostu ciężko jest czasem odpowiednio precyzyjnie na niektóre podesty czy plansze wycelować. Niejednokrotnie się zdarzało, że właśnie spadłem nie dlatego, że po prostu coś źle wcisnąłem, tylko przez ten kąt kamery ciężko jest tak naprawdę skoczyć na jakąś małą planszę i to może sprawiać trudności. Sytuację tutaj starałem się ratować takie licznie występujące minigierki, które są pomieszczane w takich kluczowych miejscach pomiędzy mapami i one w dużej mierze te mapy rzeczywiście urozmaicają, natomiast nie zawsze. Na ogół one są całkiem ciekawe, one są całkiem różnorodne. Na przykład w jednej z takich minigierek będziemy musieli zagrać odpowiednią melodię na kijanka, który się ustawia na rzece. W innej z tych minigierek znowu będziemy uczestniczyć w takim specjalnym zjeździe na beczce na rzece, a naszym zadaniem będzie zbieranie monet oraz odpowiednie przeskakiwanie na kolejne beczki i to też jest fajne. Natomiast tytuł, pomimo tego, że ma naprawdę dużo fajnych gierek, to zawiera też także kilka minigierek, które są zaprojektowane po prostu źle. Taki najprostszy przykład. Jest taka minigra, gdzie musimy rytmicznie wciskać przyciski, żeby jechać na takim pimpku w wyścigu. I powiem wam szczerze, że ja usilnie próbowałem tą minigrę zrobić no tak z 5-6 razy, natomiast ona za cholerę mi nie działała. Nie wiem, czy przyciski na ekranie do wciskania są wyświetlane z jakimś opóźnieniem i to się nie synchronizuje. Nie wiem, może podkład muzyczny, który też nam stara się sygnalizować, kiedy te przyciski wcisnąć, może on jest jakiś spieprzony. No, w każdym razie tej minigry nie udało mi się w ogóle ukończyć i coś tutaj jest technicznie spieprzone. Inny przykład takiej minigry nie do końca właśnie przemyślanej to jest takiego pewnego rodzaju quiz. W tym quizie pojawia się taki stwór, który zadaje nam pytania na temat gry i właśnie na temat marki Mario i my musimy na nie odpowiedzieć w określonym czasie. Z założenia to w sumie wydaje się fajne, natomiast pytania nie są takie łatwe, pomylić się możemy tylko kilka razy, no i dochodzi jeszcze ostatnia kwestia, że te pytania są po angielsku. Musicie więc ten tekst całkiem szybko przeczytać, musicie go zrozumieć, bo to jest po angielsku i następnie całkiem szybko też odpowiedzieć. A to wcale nie jest takie proste. No, jak ktoś całe życie gadał po angielsku albo mieszkał w Brytolii, no to dla niego będzie ok. Natomiast no, u nas polskiego języka w tej grze nie ma. I dla wielu osób ten quiz może po prostu być taką ścianą, której po prostu nie przejdą, bo będzie za trudno. Co jest jeszcze w tym quizie głupsze, że jak już uda wam się ten cholerny quiz zaliczyć, no to trafiamy do innego takiego quizu i potem do jeszcze następnego. Jeżeli w którymś momencie w tych następnych quizach przegracie, no to zaczynacie od samego początku, co jest po prostu wkurzające jak jasna cholera. Ktoś tego naprawdę nie przemyślał i stawiam flaszkę, że przy tym momencie fabuły w waszych domach padnie najwięcej niecenzuralnych słów. No tak się nie robi, drodzy deweloperzy, i mam nadzieję, że poprawicie to jakoś w patchach, bo jak na razie to ten element jest spieprzony po królewsku. W kwestii eksploracji właśnie ta gra pokazuje, że ona jest remake'iem, a nie nowym projektem i to widać jak jasna cholera. Czemu deweloperzy właśnie nie zdecydowali się przy okazji remake'u poprawić tych bolączek oryginału?
No tego nie wiem, ale przypuszczam, że prawdopodobnie właśnie chcieli zachować jak największą zgodność z tym oryginałem, natomiast jak pokazuje dobitnie przykład tej gry, nie zawsze warto tej zgodności kurczowo się trzymać, bo wiele elementów można było tutaj poprawić. Przejdźmy teraz do kwestii fabuły, no i tutaj chyba was nie zaskoczę, jak od razu wam powiem, że fabuła w tej grze jest po prostu cholernie prosta. W końcu to jest gra sygnowana Mariem, no i tam na jakieś skomplikowane twory fabularne raczej nie powinniśmy liczyć. Czy to jest źle? No nie, to nie jest źle, drodzy widzowie, i do tego mi się wydaje, że taka trywialna fabuła właśnie idealnie do tej gry pasuje i chociaż czasem może jest trochę irytująca, no bo tam zdarzają się takie wkurzające momenty, no to na ogół nie zwraca się na nią uwagi i myślę, że o to twórcom też właśnie chodziło. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję fabularną tej fabuły głównej, no to na ogół jest tutaj ok. Postacie jak to w Mario są takie przejaskrawione, no i też są trochę infantylne, natomiast moim zdaniem też takie miały być i to też jest moim zdaniem w porządku. Trochę natomiast szkoda, że deweloperzy nie pokusili się tutaj o dodanie jakichś porządniejszych zadań pobocznych. No to wiadomo, tak, to jest niby Mario, no ale to jest też gra RPG. Myślę, że tutaj jakieś tam poboczne zadania by się przydały, a takowe jeżeli są, no to są bardzo, bardzo szczątkowe. W zamian właśnie, że tych zadań nie ma, no to twórcy poukrywali w grze takie całkiem ciekawe smaczki, które możemy odkryć rozmawiając z NPC-tami, natomiast też nie z każdym i większość z tych NPC-ów oferuje nam tylko takie gadki, szmatki bez większego celu. Żeby było jasne, ja tutaj nie oczekuję żadnych cudów, jakichś super tam pobocznych questów, natomiast chociaż żeby parę ciekawszych zadań tutaj było, to by było naprawdę fajnie. Nie jest to element irytujący i nad tym można przejść obojętnie, ale nie da się ukryć, że tutaj można było zrobić nieco więcej. To, nad czym natomiast nie można przejść obojętnie, to jest sposób, w jaki wykonujemy niektóre zadania główne. Większość z tych zadań jest naprawdę w porządku, natomiast zdarzyło mi się co najmniej kilka takich, które są bardzo niejasne właśnie, co trzeba w nich zrobić, albo też trzeba w nich trafić do jakiejś mini lokacji, która jest czasem bardzo trudno dostępna. Niejednokrotnie nawet ja miałem problem z takim właśnie zadaniem. Czasem niejasne są opisy, czasem jakoś dialogi są niejasne, gdzie mamy iść. Czasem jest problem z dojściem do jakiejś lokacji, a zdarzyło mi się nawet tak, że znacznik, gdzie jest to aktywne zadanie, był w ogóle wyświetlany w niepoprawnym miejscu. Z niektórymi zadaniami przez to właśnie niepoprawne oznaczenie i dialogi możecie więc mieć problem i szczerze mówiąc, mnie to osobiście trochę dziwi, że deweloperzy tutaj pokpili sprawę w takim ważnym elemencie, szczególnie, że to jest gra przeznaczona również dla tej młodszej społeczności graczy, no więc tutaj bym oczekiwał, że zarówno dialogi, jak i znaczniki na mapie będą naprawdę dopracowane i cholernie mnie dziwi, że akurat z tym elementem jest tutaj problem. I to w sumie dałoby się jeszcze jakoś tam przełknąć, gdyby nie jedna sprawa. Otóż gdzieś tak do 70% tej gry to jest w sumie całkiem niezła zabawa. Może nie jest to najlepsza gra świata, natomiast na ogół w to się gra fajnie, aż do tej końcowej części gry. Tutaj bowiem deweloperzy popełnili pewien poważny błąd, jaki wytknąłem na przykład ostatnio w Achillesie, a mianowicie okrutnie więc rozciągnęli właśnie te końcowe etapy gry i to zupełnie niepotrzebnie. Końcówka gry jest przez to sztucznie przedłużona i to jest po prostu czuć jak jasna cholera. Nagle jest nawał jakichś kilku bossów naraz, nagle lokacje się dłużą niemiłosiernie po prostu. Dodawane są jakieś specjalne wyzwania, żeby właśnie jak najdłużej gracz spędził czas w jednej lokacji. I to po prostu widać, to nie jest takie subtelne, że tam coś rozciągniemy. Tutaj to widać po prostu totalnie na pierwszy rzut oka. No tak się nie robi, drodzy deweloperzy, i ja sobie zdaję sprawę, że w niektórych innych grach takie rozwiązania też rzeczywiście są, co nie znaczy, że są to rozwiązania dobre. I przez to właśnie jak deweloperzy tą końcówkę rozciągnęli, no to w sumie całkiem w porządku, bawimy się przez znakomitą większość gry, natomiast te finalne etapy nam tą grę mogą obrzydzić i ostatecznie nasze wrażenia będą właśnie bardziej mieszane. I to na tyle właśnie ta końcówka może nam tą grę obrzydzić, że nawet nie będziemy mieli ochoty na granie po ukończeniu fabuły, a szkoda, bo tam deweloperzy przygotowali jeszcze parę dodatkowych wyzwań. Przejdźmy teraz do kwestii grafiki, która, jak już pewnie zauważyliście, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Powiem tak, no jak na podzespoły Switcha, który jest już sprzętem no naprawdę bardzo leciwym, on zresztą już był w miarę leciwy na premierę, no to jakość grafiki w tej grze jest po prostu oszałamiająca. Tekstury poza tam jakimiś paroma pierdołami są naprawdę dobre, modele są genialne, lokacje mają swój świetny, unikalny styl, są po prostu piękne. Przeciwników też jest naprawdę cała masa i ci przeciwnicy są różnorodni, oni są naprawdę fajnie zrobieni. Co mnie osobiście tutaj rozwaliło totalnie, to jest fakt, że w grze zaimplementowano nawet metodę śledzenia promieni odbić i we wybranych lokacjach możemy zobaczyć coś, co wygląda w podobie do ray tracingu na podłodze. No to jest naprawdę imponujące, biorąc pod uwagę, że to działa na Switchu, czyli konsoli naprawdę słabej, no czapki z głów, panowie. I teraz ja na was, drodzy widzowie, spuszczę prawdziwą bombę. Ta gra działa w 60 FPS-ach.
Nie widzowie, nie robię sobie jaj. W tej grze to wszystko, ta cała grafika, ten niby taki ray tracing, to wszystko jest w 60 fps. Powiem wam więcej, to jest nawet całkiem stabilne 60 fps. Tutaj na tym filmie tej płynności nie zobaczycie, no bo tak jak mówiłem na innym filmie, moja nagrywarka obrazu nie potrafi nagrać 60 fps, tylko 30, natomiast w grze mamy niemal cały czas 60 fps i przy takim poziomie grafiki jest to osiągnięcie po prostu godne podziwu. Deweloperzy tutaj niewątpliwie się wspięli na wyżyny optymalizacji, żeby takie działanie gry umożliwić. Nic już z tego sprzętu więcej się wycisnąć nie da, no to jest po prostu szczyt optymalizacji, jest po prostu świetny. Jeżeli chodzi o grafikę, to chciałem zwrócić waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na animacje. One są naprawdę wyjątkowo płynne i wyjątkowo dynamiczne. Ja mam ekran 60 Hz i też w 60 fps działa ten tytuł, natomiast nie wiem jak twórcom się to udało, że te animacje na monitorze 60 Hz wyglądają tak płynnie, jakby były świetlane na jakimś ekranie 120 Hz. One sprawiają właśnie wrażenie, jakby były dużo bardziej płynne od tych animacji w innych grach i idealnie to się łączy właśnie z takim przyspieszonym tempem walki, tworząc taki świetny duet, który aż się chce oglądać. Zresztą co tutaj dużo mówić, no ta gra wygląda po prostu świetnie, sami to widzicie i życzyłbym sobie, że każda gra na Switchu wyglądała i działała tak dobrze, jak właśnie Super Mario RPG. Przejdźmy teraz do sterowania. Jeżeli akurat do sterowania chodzi, no to zostało ono zrealizowane podobnie jak i grafika, czyli jest po prostu świetne. Nie ma tutaj absolutnie żadnych problemów z jakimikolwiek akcjami, wszystkie czynności są intuicyjne, wszystkie są dobrze rozplanowane i to jest po prostu ekstra. A to akurat w grach ze stajni Nintendo wcale nie jest w sumie takie oczywiste, no bo w takim na przykład Luigi's Mansion 3 ja miałem na przykład spore zastrzeżenia co do sterowania właśnie, natomiast tutaj w tym Super Mario RPG deweloperzy z tym sobie poradzili wzorowo i to niewątpliwie cieszy. Całkiem ok jest też jeżeli chodzi o poziom trudności, tutaj do wyboru mamy dwa ustawienia. Jest to tryb normalny, czyli przeznaczony właśnie dla graczy mających już jakieś tam doświadczenie w grach RPG oraz mamy do tego także tryb łatwy, który jest takim niby story mode i on zapewnia takie łatwiejsze doświadczenie. Oba te tryby są całkiem dobrze zbalansowane, tutaj nie ma jakichś dużych skoków, natomiast trzeba poinformować, że tytuł robi się trudniejszy właśnie w tych końcowych etapach gry, o których już wspominałem i totalnym nowicjuszom może się tej gry przez to nie udać przejść. Dodatkową przeszkodę może tutaj stanowić ten głupi quiz właśnie po angielsku i o tym musicie, drodzy widzowie, pamiętać. Super Mario RPG to jest gierka całkiem fajna. Tytuł plusuje właśnie genialnym i dynamicznym systemem walki i ma do tego wprost oszałamiającą grafikę, jeszcze z tym śledzeniem promieni to po prostu rozwala totalnie system, a to wszystko w 60 klatkach na sekundę, no to jest naprawdę godne podziwu. Natomiast w tej beczce miodu znalazła się też całkiem spora łyżka dziegciu, a może nawet kilka. Tytuł polega bowiem znacząco, jeżeli chodzi o poruszanie się między lokacjami, które to może sprawiać problemy, a niepotrzebnie cholernie rozciągnięta końcówka fabuły potrafi popsuć nasze wrażenia z całej gry. Finalnie jest to tytuł całkiem fajny, natomiast do dobrej produkcji takiej 8/10 jeszcze mu trochę brakuje, a szkoda. Spytacie, czy liczyłem na więcej? No szczerze mówiąc to tak, to liczyłem na trochę więcej, no bo jak sami widzieliście, ta gra jest całkiem spoko, ale potencjał tutaj na pewno był i parę rzeczy należałoby poprawić. Szkoda, że się na to nie zdecydowano, ale nadal jest to całkiem fajna gierka. Super Mario RPG zakupicie w Nintendo Shopie za około 250 zł, przy czym wersję pudełkową możecie zgarnąć już nieco taniej, bo za jakieś 200 zł. Jako że polityka cenowa tego producenta jest taka dosyć specyficzna i te gry w ogóle raczej nie tanieją, no to w tym przypadku pozwolę sobie nie oceniać właśnie stosunku jakości do ceny, tak jak to robię zawsze, no bo też zdaję sobie sprawę, że wielu z was pewnie i tak kupi to pudełko i później je odsprzeda, czyli w sumie nie zapłacicie za wiele. Jak widzicie, Super Mario RPG jest to gierka całkiem fajna, natomiast na pewno nie jest to tytuł bez wad i na pytanie, czy warto ten tytuł kupić, musicie odpowiedzieć sobie sami. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu i jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.